Witamy w instrukcji montażu zestawu wspomagania pneumatycznego Arnold, w tym konsoli, wspornika i kontrolera, dla Citroena Jumpera, Fiata Ducato i Peugeota Boxera X250, X290 z napędem na przednie koła. Ten film przeprowadzi Cię przez kolejne kroki, aby zapewnić płynny i bezpieczny proces instalacji układu zawieszenia pojazdu. Zaczynajmy. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że zastosowano niezbędne środki bezpieczeństwa, które można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu. Należy odpowiednio podnieść i unieruchomić pojazd oraz odizolować wszelką zgromadzoną energię, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom. Wszystkie zestawy Arnold LCV są zatwierdzone do użytku drogowego zgodnie z prawem niemieckim. Po zakończeniu instalacji oficjalne centrum testowe musi udowodnić, że wszystkie wymagania i instalacja są zgodne z zastosowaniem pojazdu i instrukcjami. Certyfikat TÜV dla tego zestawu można pobrać ze strony arnoldmanuals.com. Zgodnie z paragraf 19.3 otrzymasz od centrum testowego dokument homologacji specyficzny dla Twojego pojazdu. Zdemontuj oryginalny odbojnik, zwalniając go za pomocą narzędzia z hakiem i wykręcając go z ramy. Dokładnie oczyść obszar, usuwając cały brud i kurz z miejsca, w którym zamontowany był odbojnik. Następnie zamontuj górny wspornik z wycięciem skierowanym w stronę środka tylnej osi. Zabezpiecz go za pomocą nakrętki TX6 i dokręć z maksymalnym momentem 35 mm. Przed przystąpieniem do dalszych czynności upewnij się, że obszar między śrubami w kształcie litery U jest czysty. Umieść wstępnie zmontowaną sprężynę powietrzną między śrubami w kształcie litery U, upewniając się, że złącze powietrza nie jest uszkodzone. Następnie zaczep dolny wspornik na płycie spoczywającej na górze resoru piórowego, upewniając się, że jest dobrze dopasowany między śrubami w kształcie litery U. Teraz wyrównaj dwie śruby na górnej płycie sprężyny powietrznej z otworami w górnym wsporniku. Podłącz przewód powietrza do złączki, czarny dla lewej strony i żółty dla prawej. Używając dostarczonego zaworu do pompowania, napompuj sprężynę powietrzną ręcznie do maksymalnie 2 barów. Sprawdź, czy sprężyna pneumatyczna jest prawidłowo osadzona na oryginalnej sprężynie piórowej i czy górne śruby są prawidłowo wyrównane z otworami w górnym wsporniku. Przymocuj dolny wspornik, dokręcając dwie śruby M8 maksymalnym momentem 35 N. Następnie przymocuj sprężynę powietrzną do górnego wspornika, dokręcając śruby bez łba maksymalnym momentem 13 kN. Na koniec poprowadź przewód powietrza do skrzynki konsoli. Poluzuj dwie śruby mocujące paski zbiornika paliwa. Upewnij się, że nie obrócisz ich więcej niż 4 razy. Umieść wspornik adaptera między łbem śruby a paskiem. Upewnij się, że paski są prawidłowo umieszczone w wycięciach wspornika. Poluzuj dwie śruby mocujące paski zbiornika paliwa, ale nie obracaj ich więcej niż 4 pełne obroty. Włóż wspornik adaptera między łeb śruby a pasek, upewniając się, że paski są prawidłowo osadzone w wycięciach wspornika. Zamontuj wspornik klatki do konsoli za pomocą wstępnie wywierconych otworów. Upewnij się, że wspornik ściśle przylega do obudowy konsoli. Umieść konsolę po prawej stronie wspornika adaptera z portami połączeniowymi skierowanymi w lewą stronę pojazdu. Zabezpiecz zespół, dokręcając 4 nakrętki kołnierzowe M8 maksymalnym momentem 25 N. Ostrożnie poprowadź przewody OE wokół konsoli, upewniając się, że nie są rozciągnięte, zagięte ani narażone na ścieranie. Podłącz przewody powietrza i kabel zasilający. Następnie poprowadź przewód zasilający od podłączonej skrzynki do wnętrza komory akumulatora OE. Podłącz czarny przewód uziemiający do ujemnego bieguna akumulatora. Następnie podłącz przewód zasilający z uchwytu bezpiecznika do dodatniego zacisku. Gdy oba kable zasilające zostaną bezpiecznie podłączone do zacisków akumulatora, włóż dostarczony bezpiecznik. Podłącz konsolę do zasilania za pomocą dołączonego kabla zasilającego. Upewnij się, że jest on całkowicie osadzony i nie można go wyciągnąć bez naciśnięcia zacisku zabezpieczającego. Ponadto włącz kontroler za pomocą dołączonego kabla zasilającego 12V lub kabla USB-A do USB-C. Teraz powinien pojawić się ekran powitalny, a następnie selektor języka.
Wybierz wymagany język. Pojawi się ekran informujący, że kontroler szuka konsoli. Jeśli konsola nie zostanie znaleziona w ciągu 1 minuty, przesuń kontroler bliżej. Po wykryciu konsoli na wyświetlaczu pojawi się komunikat identyfikacyjny. Procedura identyfikacji rozpoczyna się od automatycznego kilkukrotnego włączenia i wyłączenia sprężarki. Pomaga to zweryfikować, czy parowana konsola jest właściwym urządzeniem. Po usłyszeniu odpowiedzi konsoli można potwierdzić parowanie na kontrolerze. Konsola i kontroler zostały pomyślnie sparowane. Dziękujemy za skorzystanie z naszej instrukcji instalacji zestawu Arnold Air Helper, w tym konsoli, wspornika i kontrolera. Prawidłowa instalacja zapewnia długowieczność i wydajność układu zawieszenia pojazdu. Życzymy dalszych sukcesów.